Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Jak już pewnie wiecie, dopiero niedawno wróciłem z zagranicy, no i od razu się wziąłem do roboty, a konkretnie za najnowszego Hellblade'a 2. Przy okazji za udostępnienie tego tytułu do recenzji chciałem podziękować firmie Microsoft oraz jej pracownikom w Polsce. A więc jaki jest Hellblade 2? Nie przedłużajmy i zaczynajmy. Na początek sobie tradycyjnie powiedzmy, o co tutaj w ogóle w tej grze chodzi. Hellblade 2 to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, kontynuacja całkiem ciepło przyjętego Hellblade Senua's Sacrifice z 2017 roku. Tam właśnie w tej grze my się wcieraliśmy w tą tytułową Senuę i w przypadku sequela jest dokładnie tak samo. Mamy więc do czynienia z kontynuacją z wątków z pierwszej gry, no i mechaniki też są podobne. Tutaj też wam od razu dodam, że jeżeli nie graliście w jedynkę, no to w dwójce jest film wprowadzający, o co tutaj chodziło w tej jedynce, także w ogóle w tą jedynkę nie musicie grać. Hellblade 2 to jest taka trochę przygodówka, trochę gra akcji, w której bardzo dużą rolę odgrywa właśnie narracja oraz symbolika. Ten tytuł jest mocno inspirowany taką kulturą nordycką i przenosi nas na Islandię, natomiast to nie jest taka Islandia, jaką my znamy z historii. Ta Islandia w Hellblade'zie to jest znacznie bardziej mroczne miejsce, gdzie trup ściele się gęsto, przerażające potwory dominują w krajobrazie, a łowcy niewolników biorą w niewolę niedobitki ocalałych przy życiu ludzi. Nie chciałbym tutaj wam sypać jakimikolwiek spoilerami, więc powiem wam tylko, że nasza bohaterka wyrusza w tej grze w kolejną długą podróż, ale tym razem jej cel będzie inny. I to, co zawsze wyróżniało Hellblade'a, to był fakt, że nasza bohaterka w tej grze cierpiała na chorobę psychiczną, a konkretnie to pewną formę psychozy. I ta psychoza niosła ze sobą daleko idące skutki w samym gameplayu. Niejednokrotnie w czasie gry nasza bohaterka będzie musiała stawić czoło demonom przeszłości, no i swoim oczywiście wyolbrzymionym lękom bez przerwy w głowie będą dopowiadać dodatkowe głosy, które czasem będą jej przeszkadzać, a czasem będą jej pomagać. No dobra, skoro już wiemy, o co tutaj chodzi, to podzielmy sobie tą grę na 3 części, a będą to fabuła oraz klimat, eksploracja lokacji i walka. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Jako że jest to tytuł nastawiony właśnie na filmowość i na narrację, no to fabuła i klimat odgrywają w nim naprawdę bardzo ważną rolę i na tym deweloperzy absolutnie nie mogli się wyłożyć. Jako przygodówka akcji Hellblade 2 nie oferuje nam praktycznie żadnych zadań pobocznych, skupiamy się tylko na wątku głównym i tylko na samych postaciach oraz ich dziejach. Do tego ja też muszę wam wspomnieć, że sama gra nie podaje nam też tej fabuły na tacy. My sobie niektórych elementów musimy domyśleć się sami i sami złożyć wszystko w całość i to jest też fajne. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie dla każdego taki sposób właśnie opowiadania fabuły może być atrakcyjny, ale to jest po prostu inny pomysł na grę. Jak natomiast ta fabuła wypada? No na szczęście w tym przypadku bardzo solidnie. Przedstawiona przez deweloperów historia w grze całościowo jest w sumie naprawdę ciekawa, no i porusza też sporo różnych wątków, m.in. właśnie tej psychozy naszej bohaterki, czy psychicznego dręczenia. Jak ukończymy ten tytuł i tak sobie zastanowimy się właśnie, co my żeśmy ukończyli, to było fajne, no to moim zdaniem wszyscy z nas ocenią właśnie całościowo tą fabułę całkiem wysoko, bo ona jest fajna. Są mroczne jaskinie, są rozterki bohaterki, są jakieś zwroty akcji, postacie też są całkiem niezłe, no i po prostu jest ciekawie. Do tego też dochodzi fakt, że te postacie nie są takie w sumie jednowymiarowe, one tam, że tam nic nie robią. One też mają swoje problemy, też mają swoje lęki, no i to widać chociażby po scenkach. Trzeba natomiast zaznaczyć, że niektóre z tych postaci są jednak troszeczkę mało rozbudowane. Ja tutaj bym widział jednak jakieś dodatkowe wątki z nimi. One są całkiem ciekawe, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest jednak sporo niewykorzystanego potencjału i spodziewałem się, że troszeczkę w tym temacie będzie więcej. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie fabuła jest w porządku, natomiast ma ona pewne problemy z tempem dawkowania w tejże fabuły. Największy problem tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą fabułę, no to jest sam prolog, który jest po prostu cholernie nudny. Deweloperzy tutaj popełnili praktycznie taki sam błąd, jak w przypadku recenzowanego przeze mnie wcześniej Deliver Us Mars. Obie te gry miały solidne wątki fabularne, natomiast obie te gry miały też strasznie przedłużone i strasznie nudne prologi, przez które gracze od tych gier po prostu się odbijali. Dopiero po pierwszych paru godzinach ta historia w tych grach nam zaskakiwała i dopiero wtedy można było ją docenić.
I to w grze nastawionej właśnie na fabułę jak Hellblade 2 stanowi spory problem, no bo tutaj po kilkudziesięciu minutach takiej właśnie nudy w prologu niektórzy gracze mogą uznać, że cała gra jest taka nudna i po prostu przestać w nią grać. Oczywiście tak nie jest, ta gra później mocno się rozkręca, później jest naprawdę fajna, także drodzy widzowie, wiedzcie sobie jedno, fabuła w Hellblade'zie jest dobra, natomiast musicie przebrnąć przez ten nudnawy prolog, żeby do niej się dokopać. To, co z kolei w tym tytule zaskakuje pozytywnie, no to jest fakt, jak bardzo klimatyczny to jest tytuł. Od samego początku do samego końca, jak w tą grę się gra, no to czuć, że tutaj wszystko jest naprawdę takie spójne, takie dopracowane właśnie pod względem klimatu, że to wszystko tak do siebie pięknie pasuje, ani na chwilę tutaj nie ma takiego uczucia, że coś jakby skopiowano z innej gry, że tutaj jest z jakiegoś generatora. Tutaj nic takiego nie ma. Tutaj każdy element na mapie, nawet jakieś głazy, jakieś budynki, nie wiem, jakieś ciała, tutaj widać, że to wszystko zostało specjalnie w tym właśnie miejscu postawione i to ma jakiś cel. Wszystko tutaj się fajnie zazębia i dzięki temu w tym tytule bezustannie mamy do czynienia z takim ciekawym, gęstym klimatem dark fantasy, okraszonym solidną dawką okrucieństwa oraz potworności. I szczególnym elementem, na którym chciałbym zwrócić tutaj uwagę, no to jest wspomniana już choroba psychiczna naszej bohaterki, zwana też przekleństwem czy też darem. I przez tą właśnie chorobę nasza Senua ma do czynienia z głosami zmarłych ludzi, ale także w swojej głowie bezustannie słyszy kilka szepczących do niej postaci i to nie tylko przez chwilę przy tam jakichś scenkach i tak dalej, tylko praktycznie bez przerwy. Czyli jak coś robimy, no nie wiem, wspinamy się gdzieś, myślimy nad czymś, rozwiązujemy jakieś zagadki, to bezustannie nam w tle właśnie szepczą te głosy i szepczą nam rzeczy naprawdę różne. Czasem są one pomocne, czasem nam właśnie podpowiadają, co my mamy zrobić, a czasem śmieją się z naszych niepowodzeń. Na szczególną uwagę tutaj zasługuje fakt, że te głosy nagrano w taki sposób, że czasami słyszymy je właśnie z lewej strony tylko lewym uchem, a czasami drugim, czyli w pełnym stereo. I to dodaje takiego fajnego realizmu, że rzeczywiście ktoś nam do tego ucha coś tam mówi, nie jest to tylko jakiś tam sztuczny pogłos w grze. Natomiast na pewno niektórzy z Was się zastanawiają teraz, czy te głosy w tej grze nie przeszkadzają, no bo jak ja mówiłem, one są praktycznie cały czas. Otóż na szczęście mogę Was zapewnić, że to nie jest wkurzające. Deweloperzy tutaj z rozmysłem ustawili poziom głośności tych właśnie szeptów na taki, żeby można było je usłyszeć i oczywiście je zrozumieć. Natomiast one jednocześnie nie przeszkadzają w rozgrywce, jeżeli chcemy się skupić na jakimś konkretnym celu. Ta mechanika z tymi głosami, które nam właśnie coś tam podpowiadają, jest naprawdę ciekawa i ona odróżnia ten tytuł od innych gier na rynku. Takie fajne nowości dzisiaj to się zdarzają naprawdę bardzo rzadko, więc tym bardziej taki fajny aspekt powinniśmy docenić. Przejdźmy teraz do eksploracji. No i jeżeli znacie się trochę na grach, no to z pewnością wiecie, że w dzisiejszych czasach dominują gry z tak zwanym open worldem, czyli są to otwarte światy, po których my sobie chodzimy dowolnie, wykonujemy sobie jakieś zadania, możemy się wrócić, możemy pójść dalej, no i po prostu chodzimy gdzie chcemy. I teraz Hellblade 2, podobnie właśnie jak i poprzednik, to jest całkowite przeciwieństwo takiego właśnie otwartego świata. Ten tytuł od samego początku był zapowiadany jako liniowa, narracyjna historia, no i to też głęboko widać właśnie w eksploracji samych lokacji. Te mapy w grze one są w dużej mierze bardzo zamknięte, no i poruszać się po nich możemy najczęściej jedynie jedną ustaloną ścieżką. Ale wiecie co? Te mapy są tak pięknie wykonane, one są tak klimatyczne, że to w ogóle nie przeszkadza. Dzięki temu właśnie, że ta gra jest taka liniowa, taka zamknięta, no to można było postawić na kontrolę jakości niemal w każdym calu napotkanych map, no i to po prostu widać. Nasza postać po mapach porusza się dość powoli, no i my te mapy możemy z bliska sobie obejrzeć, a obejrzeć je naprawdę warto, bo robią naprawdę świetne wrażenie. Widać, że deweloperzy tutaj skrupulatnie robiąc tą grę zaprojektowali każdy efekt, dopracowali każdy budynek i każde spotkanie na mapie z wrogami w taki sposób, żeby tutaj wszystko wypadało idealnie od pierwszej minuty do samego końca. No i rzeczywiście, pod względem samego klimatu czy właśnie efektów, no to eksploracja jest tutaj świetna. Lokacje są różnorodne, one są pięknie wykonane, no i animacje chociażby wspinaczki, czy nawet jakiegoś głupiego przeciskania się przez głazy, one są po prostu świetne, są najwyższej jakości. No ale wiecie, drodzy gracze, że przecież samo łażenie po mapie i podziwianie widoków, no to nie definiuje jakości gry, no bo tak to by wyszedł nam z tego symulator chodzenia.
Coś na tej mapie oczywiście trzeba robić, no i tutaj Hellblade 2 oferuje nam garść sekretów oraz zagadek do rozwiązania. Niestety finalnie one wypadają dość średnio, bo są po prostu mało różnorodne. Zacznijmy może od sekretów. Sekrety w tej grze to są w dużej mierze takie ukryte znajdźki, a konkretnie to w sumie 2 rodzaje znajdziek. Lepiej się mają za to same zagadki i puzzle, no bo one są już bardziej różnorodne, chociaż moim zdaniem też są zbyt łatwe, no i po jakimś czasie dostrzega się tutaj pewien schemat. Twórcy na szczęście tutaj sprytnie jakoś starają się tą powtarzalność tych zagadek właśnie przykryć. Nawet całkiem nieźle się to udaje, muszę przyznać, bo nawet po przejściu tej gry ja finalnie nie odczuwałem takiego dużego uczucia déjà vu, że gdzieś te zagadki wszystkie widziałem, ale nadal można się było tutaj pokusić o jednak większą różnorodność. No i ostatnia sprawa w tym tytule to jest sama walka. Za właśnie ten element najczęściej krytykowana była poprzednia część gry i wielu graczy uważało, że właśnie w jedynce ta walka została potraktowana po macoszemu i jest po prostu prymitywna. No niestety, drodzy widzowie, w tym przypadku ja nie mam dobrych wieści, bo walka w Hellblade 2 w dużej mierze jest bardzo podobna do tej walki z jedynki. Nadal do dyspozycji mamy szybki atak, mamy silny atak, mamy unik oraz parowanie, no i to w zasadzie było na tyle. Walki z monstrami czy z ludźmi no to są dalej mocno prymitywne, są po prostu bardzo proste, no i to mocno boli. I powiem wam szczerze, że to mnie mocno rozczarowało, no bo po takim czasie tworzenia tej gry, ona powstawała bardzo wiele lat, no to spodziewałem się, że tutaj deweloperzy naprawdę postawią na coś nowego, postawią na coś lepszego, a tak naprawdę dostaliśmy troszeczkę ulepszony właśnie system walki z jedynki, no i to po prostu boli. Ja wiadomo, no nie oczekuję tutaj czegoś wielkiego, czegoś bardzo skomplikowanego jak jakichś bijatykach typu Tekken, chociażby jakieś tam kopnięcia, które nam pozwolą na przykład wytrącić przeciwnika z równowagi, no nie wiem, no cokolwiek. No, a te walki niestety przez to są bardzo powtarzalne, no i po prostu po jakimś czasie, nawet dość szybkim czasie bym powiedział, dostrzega się tutaj schemat. Walczymy z jednym gościem, zabijamy go, jak go pokonamy to magicznie pokazuje się kolejny, no i tak parę razy aż skończymy walkę, no i w końcu to się po prostu nudzi. Dobrze chociaż, że animacje i efekty w tych walkach stoją na tak wysokim poziomie, że trochę tą schematyczność właśnie niwelują i mniej nam się to nudzi, ale jednak ta walka na pewno jest rozczarowująca. Przejdźmy teraz do oceny grafiki. Tak jak już pewnie zauważyliście, stoi na bardzo wysokim poziomie, no i mogę wam powiedzieć, że ten wysoki poziom praktycznie przez całą rozgrywkę ona utrzymuje. Same krajobrazy tutaj robią naprawdę świetne wrażenie, one są pięknie wykonane, a nie mówiąc już o postaciach, które no są po prostu fotorealistyczne, to jest po prostu piękne, tak? To się ociera o fotorealizm. Na serio, ja wam mówię, tutaj poziom grafiki jest tak wysoki, że w niektórych scenkach wygląda to jak prawdziwy film. Myślę, że jakby tak pokazać w internecie niektóre scenki, no to niektórzy naprawdę pomyśleliby, że to jest film. Ta gra jest po prostu przepiękna, do tego jest cholernie klimatyczna i to jest naprawdę fajne. Tutaj oprócz grafiki, tak jak już wspomniałem wcześniej, animacje stoją naprawdę na światowym poziomie i moim zdaniem one są tak dobre, że w niczym nie ustępują innemu graficznemu killerowi, czyli sławnemu już The Last of Us Part 2. Także naprawdę animacje i grafika w tej grze to jest kosiara i jest to niewątpliwie najładniejszy tytuł wielu ostatnich lat. I taką jakość grafiki w tym tytule nam zapewnia silnik Unreal Engine 5. No i jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie już do czego zmierzam. W ostatnim czasie mieliśmy cały taki wysyp gier, które na tym Unreal Engine 5 działały, no i one wyglądały po prostu koszmarnie. Na szczęście w przypadku Hellblade'a 2 tak nie jest. Ta gra wygląda naprawdę ładnie, rozdzielczość co prawda i ostrość obrazu pozostawiają tutaj trochę do życzenia, widać, że ten obraz jest trochę rozmyty, natomiast jest naprawdę nadal grywalnie i przy takim poziomie grafiki można na ten nie do końca ostry obraz sobie przymknąć oko, bo nadal jest na co patrzeć, nadal podziwianie tej gry sprawia po prostu przyjemność. Niestety w całej grafice jest jedna rzecz, która po prostu przeszkadza. Jak już pewnie zauważyliście, ta gra posiada takie czarne pasy na dole i na górze ekranu i ja was od razu uprzedzam, nie tylko w scenkach, ale te pasy występują zawsze. Deweloperzy nam tutaj tłumaczą, że to ma zapewnić nam filmowe doświadczenie, natomiast jak się pewnie domyślacie, chodzi tutaj o coś innego. Otóż takie pasy właśnie na górze i na dole ekranu powodują, że gra ma efektywnie mniejszą rozdzielczość, więc oszczędza piksele. Dzięki tym pasom piksele na górze i na dole nie są po prostu w ogóle używane,
Taki sam zabieg stosował zresztą już sławny The Order 1886, no i dokładnie to samo robi Hellblade. Teraz pytanie, czy te pasy przeszkadzają w grze? No to mogę wam od razu powiedzieć tak, to przeszkadza w grze, no i to jest irytujące głównie przez pierwsze parędziesiąt minut. Później my się do tych pasów przyzwyczajamy, je się po prostu ignoruje, natomiast nadal je po prostu widać. Już kiedyś ten wspomniany już Order na tym się przejechał, no ja się szczerze mówiąc dziwię, że deweloperzy z Ninja Theory zdecydowali się znowu na taki sam zabieg. Jeżeli natomiast chodzi o wydajność, no to tutaj w zasadzie nie ma żadnych zastrzeżeń. Gra jest po prostu bardzo ładna, no i co zrozumiałe, przy takiej jakości grafiki działa jedynie w 30 fps. Nie zauważyłem przy tym, żeby występowały tutaj jakieś przycinki i ta wartość spadała, jest więc płynnie i ładnie, czyli tak jak powinno być. Oczywiście niektórzy teraz pytają, czy ta gra nie mogłaby działać w 60 fps. No przy takiej jakości grafiki myślę, że jednak nie. I myślę, że tutaj naprawdę osiągnęliśmy świetną jakość grafiki, a wydajność jest w porządku. W tym miejscu my sobie z reguły mówimy o sterowaniu, natomiast w przypadku tej gry sterowanie jest po prostu banalne i nie ma z nim żadnych problemów, więc omińmy sobie w ogóle tą część i przejdźmy sobie od razu do poziomu trudności. Ten poziom trudności w tej grze, on jest mocno modyfikowalny, my sobie tam możemy ustawić parę tych poziomów, natomiast do tego ma również ustawienie automatyczne, które jest domyślne. Jak to działa? Otóż w czasie walki gra będzie na bieżąco mierzyć właśnie nasz poziom umiejętności. Jeżeli my zginiemy kilka razy, no to automatycznie nam ten poziom trudności zmniejszy, a jeżeli będziemy sobie dawać radę, no to go oczywiście zwiększy. Ja szczerze mówiąc miałem obawy, że to będzie działać jakoś tak gówniano, że to nie będzie odpowiednio łapać tego poziomu trudności, a okazało się, że działa to całkiem sprawnie i oferuje to odpowiednie doświadczenie w zasadzie dla każdego gracza. Dla największych nowicjuszy przygotowano tutaj jeszcze także opcję automatycznego wykonywania ataków czy też automatycznej obrony, więc gra nadaje się praktycznie dla każdego, nawet dla totalnych żółtodziobów. Także jeżeli martwicie się o to, że nie dacie sobie rady w walce, to się nie martwcie, tutaj każdy da sobie radę. Czas na podsumowanie. Hellblade 2 to jest całkiem fajny tytuł, imponujący świetną grafiką i niesamowitymi wprost animacjami oraz całkiem dobrą fabułą. Niestety nie wszystko w tej grze udało się zrobić odpowiednio dobrze, bo tytuł mocno polega właśnie w kwestii walki, która jest strasznie prymitywna, no a zagadki czy sekrety mogły być niestety bardziej różnorodne. Przy tym ja muszę przyznać, że jest to dość unikalny tytuł w czasach, gdy coraz więcej gier mamy właśnie z otwartym światem i te otwarte światy ściągną przez dziesiątki godzin, no to tutaj Hellblade 2 robi coś całkowicie odwrotnego. On stawia na takie filmowe, liniowe doświadczenie i robi to naprawdę dobrze. Nie da się jednak zauważyć, że był tutaj potencjał na sporo więcej, no i szkoda, że tego potencjału po prostu nie wykorzystano. I tak nam wyszła całkiem dobra gra i niestety tylko tyle. Hellblade 2 zakupicie za około 219 zł, no i moim zdaniem, biorąc pod uwagę niewielką długość rozgrywki, to jest to cena nieco zbyt wysoka. Większość z Was jednak podejrzewam i tak tej gry nie kupi, no bo ona będzie dostępna od samego początku w abonamencie Xbox Game Pass, a tam oczywiście ogracie ją za ułamek tej kwoty. Zresztą do grania tego tytułu ja Was serdecznie zachęcam, bo Hellblade 2 pomimo paru problemów nadal sprawił mi sporo radości i bawiłem się po prostu fajnie. Nie jest to gra dla każdego, nie jest to może jakiś super mesjasz, natomiast jest to całkiem dobra gra, do której ogrania na pewno Was zachęcam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.